Wagi. We wrześniu Słońce przejdzie do waszego znaku, ale najpierw czeka nas sporo dni Panny. Jakie emocje będą najważniejsze w wrześniu? Wasze emocje, waszego partnera lub takie emocje trochę z drugiej waszej strony. O, widzę, że powrót do jakichś emocji, ale nie chcemy się temu jeszcze od razu przyglądać. To będzie coś, na co nie chcecie tak od razu patrzeć. Albo coś widzicie, ale myślicie sobie, najpierw zajmę się czymś innym. Także najpierw zajmiecie się uczuciowością, ale nie tak konkretnie jak poniżej, tylko uczuciowością, która będzie bardziej nieukierunkowana w żadną stronę, będzie uczuciowością w najczystszej postaci, która może po prostu tak jakby spaść gdzieś i możecie ją dostrzec. Moi drodzy, jak rozłożyłam tą kartę, to zobaczyłam, że właśnie zaczął przede mną padać deszcz. Dosłownie, taki jak tu na ilustracji. Uwielbiam, jak takie rzeczy się dzieją. Po prostu to jest niesamowite. Coś tutaj dotyka tych emocji. Wy patrzycie na te emocje, ale patrzycie na nie na początku, jakby one były gdzieś za waszym oknem, ale odczuwacie je jako pozytywne. One was jakby nie moczą. Nie potrzebujecie się przed nimi ochraniać. To nie jest taka sytuacja, w której mokniemy i stwierdzamy, że musimy się przebrać. Jesteście blisko tych emocji, ale niekoniecznie się w nich zatapiacie. Nawet powiedziałabym, że patrzycie z pewnego dystansu na sprawy emocjonalne, ale one są na uwadze i to bardzo na uwadze, bardzo będzie potrzebne, żeby się im przyjrzeć, ale możecie się im przyglądać z pewnym spokojem. Możecie w pewnym sensie nawet te emocje słyszeć i ten dźwięk będzie was koił. Dosłownie może was koić również dźwięk deszczu. Polecam dźwięk deszczu. To może być deszcz taki, który będzie za oknem, albo gdzieś sobie nagraliście, czy słuchacie sobie gdzieś przez internet. Te uczucia są w jakichś ramach. Niby się wylewa, ale są jakieś ramy. To mogą być ramy czasowe. To może być właśnie deszcz na ekranie, na który tak sobie spoglądacie. I to działa na was kojąco, emocjonalnie. W momencie, kiedy przypominacie sobie jakąś tęsknotę, może przypominacie sobie, jak byliście kiedyś zdesperowani, ale już nie jesteście. Możecie
zerwać się z jakiegoś sznurka, może zerwaliście się. Mogliście być w potrzebie. Mogliście być wręcz oszaleli, prawie. Trudno to nawet trochę określić czy odmienić. Jakbyście nie mieli jakiejś kontroli. I teraz na ten brak kontroli możecie spojrzeć z dystansu, na te emocje, które kiedyś były. W pewnym sensie wraca to stęsknienie, spragnienie, melancholia, nostalgiczność, ale ona wraca bardziej jako wspomnienie. Moi drodzy, ja mam księżyc i ascendent w wadze i lubię jesień. Jesień, która rozpocznie się we wrześniu, to jest taki czas trochę taki czas, w którym można się odprężyć, ale inaczej. Inaczej niż w lecie. Wasze słowa jesienią mogą być wolniejsze. Może to wynikać z poczucia relaksu, który pomoże wam uzyskać ten deszcz, ta woda, te uczucia. Możecie mieć takie wręcz poczucie, że prawie coś na was właśnie spływa, albo spływa z was, oczyszcza was. Może was coś oczyścić z tego stęsknienia, z potrzeby kontroli. Może być tak, że poczujecie więcej spokoju i równowagi, z czym się zdecydowanie zwolnicie. Hmm? Ale w jakiejś kwestii coś czuję, że powinniście być trochę ostrożni. W jakiej kwestii? No i drodzy, coś czuję, że wiele rzeczy we wrześniu ludziom może gdzieś jakby się sypać albo wypadać im z rąk. A wy powinniście zachować pewną ostrożność w kwestii odchodzenia właśnie od jakichś emocji, żeby może za daleko nie odejść i sprawdzać, kto odchodzi od emocji, od uczuciowości i idzie w dal. Tu bądźcie ostrożni. A jeżeli postanowicie gdzieś odejść na chwilę, zostawić gdzieś uczuciowość za sobą, to uważajcie na tej drodze, jak idziecie. I może uważajcie, żeby nie odchodzić zbyt szybko i może trzeba by było wrócić do tych emocji w jakimś momencie. Tak jakbyście poszli po coś po zakupy i teraz o tym nie myślę, ale wracacie, musicie wrócić, bo gdzieś tam na was coś czeka, co wymaga przyjrzenia się. Ktoś was wygląda, ktoś spogląda, ktoś patrzy i patrzy, zastanawiając się, kiedy wrócicie, kiedy ktoś wróci. I to jest ktoś, komu znów coś może wymykać się, wypadać z rąk,
ktoś lub coś, co dotyczy pełnego obciążenia w działaniu. Niby przełom wiosny, lata i jesieni, ale to jest coś jakby związane z wiosną i z zimą, jakby ktoś miał wszystkie pory roku na głowie jednocześnie. Musiał wszystko przez cały rok utrzymywać sam. I było mu z tym ciężko. Tylko czasem jest lżej, najtrudniej w zimie. Ale jakby ta zima gdzieś była najważniejsza teraz. Moje drogie wagi, możecie mieć poczucie, że to, co was jakby tutaj relaksuje, czy odpręża, może sprawiać, że nawet gdzieś się rozmywacie i trochę jakbyście odpływali. Jeszcze jedna rada dla was. Nie koncentrujcie się na niezależności. Wagi zwykle nie koncentrują się na niezależności, ale gdyby ktoś wam mówił, że macie się absolutnie usamodzielnić we wszystkim i radzić sobie bez jakiegokolwiek partnera, bez jakiejkolwiek drugiej osoby, czy kogoś, kogo uważacie w jakimś sensie za partnera, nawet jeżeli to nie jest człowiek, tylko na przykład jakieś zwierzątko, to nie koncentrujcie się na tym, że musicie wszystko sami. Drogie wagi, jeżeli poczujecie, że trzeba z czymś skończyć, to skończcie. Wszystkiego dobrego na wrzesień. I ogólnie oczywiście też, a teraz czas na skorpiony.